Najemy się dużo pysznych potraw z bananów. Ziemniaki. Mięso wołowe w bananie i serze. Ziemniak, w środku wołowina. Cześć, witamy Was z Puerto Rico. Tym razem wyjazd ten jest typowo wypoczynkowy. Zatrzymujemy się w apartamentowcu tuż przy plaży, ponieważ trochę się za bardzo chyba zamerykanizowałem i przez ostatnie ponad 1,5 roku nie wziąłem ani jednego dnia urlopu. Także teraz czas to zmienić. Mam nadzieję, że najemy się dużo pysznych potraw, tak jak poprzednimi razami, z bananów. Zaczynamy od wypożyczenia auta. Takie nam przyznali. Jest to Hyundai Kona. Wygląda na to, że nie ma żadnych uszkodzeń. Zabieramy się i jedziemy do Walmartu kupić jakieś podstawowe produkty. Zajechaliśmy już na miejsce, w którym będziemy mieszkać. Te apartamenty są jednak dużo starsze niż sądziłem. To będzie jeden z tych bloków, ale niestety nie możemy jeszcze wjechać na parking tam, ani w ogóle na to osiedle, bo dopiero za 1,5 godziny będziemy mogli, bo oficjalnie zaczyna się check-in, więc objechaliśmy te budynki, aby zobaczyć, jak wygląda plaża, i plaża wygląda rewelacyjnie. Właśnie teraz powinienem odpalać drona i pokazać Wam jak to wygląda z daleka, z wysokości. Pięknie jest. Lubimy obserwować naturę na Puerto Rico, bo co pewien czas potrafi nas zaskakiwać, jak w filmach dokumentalnych. Właśnie weszliśmy do mieszkania. Ania mnie uprzedziła. Tak wygląda kuchnia. Fajnie, że mamy pralkę. Nie byliśmy pewni, że będziemy mieli... Całkiem spoko jest, Ania, nie? To mieszkanie. Jestem ciekaw, jak będzie balkon wyglądał. Szkoda, że... mamy widok, Ania, na ocean. Ale jest widok na ocean, super. To jest tam, gdzie przed chwilą byliśmy chyba. Nie wiedziałem, że będziemy mieli widok na ocean. Myślałem, że nie, bo było to dosyć tanie Airbnb, z tego co pamiętam. Łazienka i sypialnia. Znaleźliśmy klucz na balkon. Tutaj jest głośna klima, ale jest gorąco na dworze w porównaniu do domu. Tam jest chyba basen, tu mamy jakieś boiska. Nie są one w najlepszym stanie i tak nie będziemy z nich korzystać. A tam jest plaża, na której byliśmy. Jesteśmy dzisiaj niezwykle zmęczeni. Ja spałem dzisiaj w nocy przez ten lot tylko 3 godziny i to 3 godziny w samolocie, więc ten sen nie był dobry. Ania spała dużo mniej niż ja i nie mamy siły nigdzie jechać, więc postanowiliśmy pójść do Wendy's, bo mieli tutaj mieć pieczone ziemniaki z serem wypchane i na przykład brokułem, ale niestety dzisiaj się skończyły albo nie serwują, nie wiem dokładnie, i zamówiliśmy po prostu jedzonko. To są jakieś buffalo fries z bekonem, które niestety nawet nie są rozpuszczone, dziwne. Nie jest zły ten sos buffalo, ale też nie jest jakiś oszałamiający. Jeszcze potrójny baconator, bo to jest najlepsza kanapka, zawsze była w Wendy's. Baconator jest naprawdę spoko kanapką. Baconator miał rewelacyjnie zrobiony bekon. W żadnym miejscu nie był on jakkolwiek gumiasty. Był lekko chrupiący i bardzo soczysty. Naprawdę jest to dobra kanapka. Nie jestem pewny, czy gdy byliśmy w innych miejscach, czy też były takie dobre. Nie poszliśmy tutaj do innych restauracji, bo na Google Maps nam wyświetlało, że są dopiero otwarte od czwartku, a dzisiaj mamy środę. Także jutro będziemy mieli więcej opcji, nawet tutaj blisko nas, ale nie jesteśmy pewni, czy nie pojedziemy tak czy siak gdzieś dalej. Bo na Puerto Rico, co zauważyliśmy na naszych poprzednich pobytach, najsmaczniejsze to są rzeczy, które można spotkać w food truckach i one są do tego najbardziej oryginalne. Właśnie zauważyliśmy, że nasza opona ma tymczasową naprawioną oponę i to jeszcze w takim miejscu niebezpiecznym. Jedziemy teraz oddać samochód. Dostaliśmy nowe auto Hyundai Tucson, ponoć lepsze. Patrzcie, jak jest poobijane. Zaczynamy od tutaj, błotnik. Tu jest rysa długa, tu aż zachodzi na drzwi. Tu jest cały porysowany. Tragedia. Tu dalej też. Tu też. Tutaj jest ta część porysowana. Masakra jak porysowana. Aż tak nie widziałem jeszcze zarysowane i to jakie twarde zarysowania. Tutaj ktoś się bawił chyba. Prawie cały samochód jest porysowany. Wczoraj mieliśmy naprawdę ciężki dzień i przez to, że musieliśmy zwracać nasz samochód i jechać godzinę w jedną, godzinę w drugą, czekać tam, to dopiero w domu byliśmy o 21:00. Byliśmy mega zmęczeni i jak poszliśmy spać,
to wstaliśmy po prawie 12 godzinach. Nieprawdopodobne. Potem jeszcze się zbieraliśmy i teraz już jest popołudnie i dopiero idziemy po jedzenie, a ja znalazłem kilka kokosów, które już puszczają w górę łodygi, jak i puściły też korzenie i będziemy je zabierać później stąd, bo jesteśmy blisko naszego hotelu. Nasz hotel jest za tymi palmami, a jutro jedziemy naszą ziemię i tam zasadzimy te kokosy. Planowałem dzisiaj wstać o 6 rano, aby być tutaj na wschód słońca, wykąpać się w oceanie, ale niestety nie wyszło. Mam nadzieję, że jutro albo pojutrze to się uda. Zamówiliśmy sobie burrito, nie wiedzieliśmy jakie będą duże, także pewnie jeszcze domówimy. One są z bananami, jedno jest z serem i kurczakiem, a drugie oprócz bananów jest jeszcze ser i wołowina. Próbujemy. Ten jest z wołowiną i czuć lekki posmak ziemniaka. Jest to taka słodycz ziemniaczana jakby i to jest pewnie platan właśnie. Kurczak jest bardzo gorący, tutaj mniej wyczułam banana, może gdzieś tam głębiej będzie, a tutaj Ania jeszcze sobie zamówiła, to jest taka mała quesadilla, to jest deser z nutellą. Kończę to i jedziemy kolejny zamówić. Z Anią jednogłośnie stwierdzamy, że to z wołowiną jest najlepsze, a tutaj widać jak wygląda ten banan. On jest bardzo słodki i to jest platan, także smakuje trochę ziemniaczano, słodko-ziemniaczano, bananowo. Teraz są chmury, także jest trochę mniejsze promieniowanie słoneczne, więc mogę spokojnie wchodzić do wody. Zaraz zobaczymy jaka jest. Jest chłodniejsza niż się spodziewałem. Miała mieć około 27 stopni, ale może właśnie tyle to jest 27 stopni. Bo powietrze jest dużo cieplejsze niż woda, ale fajnie, przyjemnie. I słońce znowu zaszło za chmury. Pomniejsze filmy, które nie trafiły do filmu głównego, jak i co się u nas aktualnie dzieje, możecie znaleźć na Xie, jak i na Instagramie. To są właśnie te kokosy, o których mówiłem wcześniej, że zabieram je do siebie na ziemię. Tutaj 4 znalazłem. One już wykiełkowały, a te nawet już mają korzenie. To trzeba teraz je delikatnie włożyć, żeby się nie połamały. Zamówiliśmy sobie arepy, które wyglądają rewelacyjnie, a Marcin Osowski zawsze mi polecał, abym spróbował owoce morza, które są z krajów, gdzie te owoce morza są, czyli na przykład z Karaibów. Dlatego zamówiłem sobie ze stekiem, z serem, jak i z krewetkami. Jest to dobra arepa, ale mogliby dodać więcej sera, aby była rewelacyjna. Natomiast krewetki są rzeczywiście inne. W ogóle nie są gumowate, tak jak wszystkie inne, które jadłem. W Kalifornii głównie tylko jadłem krewetki i nie przepadałem za nimi za bardzo. A tutaj one są delikatne, chrupiące z zewnątrz, tak trochę czuć jakby strzelały, jak się zje. Co mnie bardzo zdziwiło, że taka konsystencja będzie. Naprawdę są smaczne. Jeszcze jedną tak na surowo spróbuję. Nie na surowo, a samą. Przepyszna jest. Wow. Marcin, miałeś rację. Ta arepa miała trochę dziwny posmak. Nie wiedzieliśmy co to jest. A potem na samym końcu, gdy już sama bułka została, okazało się, że ta bułka była zrobiona z ciasta, takiego jak na churros i na brzegach była mocno posypana cynamonem. Spoko połączenie było, coś nowego. Mieliśmy jechać dzisiaj na naszą ziemię, ale zrezygnowaliśmy, jak zobaczyliśmy, że przez całą stolicę będziemy jechać łącznie godzinę 50. To jest za długo, nie potrzebujemy tam dzisiaj pojechać, a też mieliśmy pojechać do urzędu, bo coś mi nie działa moje konto na urzędzie skarbowym. Tutaj w Puerto Rico za płacenie podatków, ale okazało się, że możemy pojechać do bliższego, więc dzisiaj rano po prostu chodziliśmy sobie po plaży i wzięliśmy takie oto śniadanie. Są to ziemniaki. Ania ma słodkiego ziemniaka, ja mam zwykłego ziemniaka. Składniki są te same. Wołowina, kurczak, brokuł, bekon i ser. Spróbujmy to. Mega smaczne, a kosztowało tylko $7. To śniadanie nie wyglądało na duże, ale było ciężkie jak je niosłem i podejrzewałem, że może być syte. I takie właśnie było. Musiałem pomóc Ani dojeść i byliśmy tak obiedzeni, że przez pół godziny się nie mogliśmy ruszać. A teraz byliśmy
w urzędzie i niestety nie pomogli nam z serwisem online. Mówili, że musimy gdzieś dzwonić. Problem był też taki, że niestety nie mówili tu po angielsku. Takim podstawowym angielskim. Ten angielski był trochę lepszy niż mój hiszpański, więc na 2 języki się jakoś porozumieliśmy. Sprawdzili nasze dane, były trochę źle wpisane w złych miejscach i może po tych zmianach pojawią nam się już w serwisie i dobrze też przyszliśmy, bo mieliśmy niedopłatę $16 za podatek od nieruchomości i dostaliśmy jakiś dyskont i musieliśmy tylko $5 zapłacić. Ciekawe. Obawiałem się, że będzie problem w urzędzie, ale całe szczęście wszystko poszło sprawnie, wszystko nam zajęło 5 minut, starali wszyscy nam się ładnie pomóc, także bardzo dobre doświadczenie. Chciałem Wam jeszcze pokazać, jakiego koloru powinno kupować się ananasy i takie ananasy widuję tylko w tropikach. Dzisiaj postanowiliśmy zjeść pizzę z bananami i tu są, to się nazywa amarillas. Nie jestem pewny, czy nazwa amarillas coś specjalnego w bananach oznacza. Niestety pizza jest już dosyć chłodna, bo przez korki jechaliśmy tutaj aż 40 minut. Na początku ugryzłem kawałek z samym serem i pieczarkami i jest to rewelacyjnie smaczna pizza. Szkoda, że tak długo gotowała się w pudełku, bo przez to nie jest aż tak mocno chrupiąca. Ale podejrzewam, że prosto z pieca byłaby rewelacyjna. Te banany dodają bardzo fajnego, takiego słodkiego, ziemniaczanego smaku. Świetny pomysł i ogólnie uważam, że fajnie by było dodawać ziemniaki do pizzy. Najlepiej słodkie ziemniaki. Spoko pizza. A zobaczcie, z jakiego miejsca to zamówiliśmy. Taki malutki Tyci Food Truck. Takie duże i dobre pizze robi, ale miało naprawdę dobrą ocenę, chyba 5,0, jeśli dobrze pamiętam. Poznaliśmy tam, gdy czekaliśmy 2 Puertorykańczyków, dosyć młodych, w wieku około 20 kilku lat. Opowiadali nam, że oni nie chcą się stać Stanem Zjednoczonym, bo dla nich najważniejsza jest ich kultura, to, że są osobnym krajem na olimpiadzie, a oni mają sporo dobrych sportowców, ponoć tak mi mówili. Oni nie chcą tego stracić, a wiedzą, że jak się staną Stanem Zjednoczonym, ich kultura trochę podupadnie, w szkołach będzie obowiązkowy angielski, nie będą osobnym krajem reprezentowanym na olimpiadzie, a dla nich to ma ogromne znaczenie. Ciekawe podejście. To jest jeden z tych małych ananasów, które wczoraj kupiliśmy. Mocno pachnie, bo jest dosyć mocno pomarańczowy. Odrywamy górę, bo zasadzę to u nas na działce, aby wyrosły kolejne ananasy. Natomiast tak jak Wam kiedyś pokazywałem, chyba 2 lata temu, w taki sposób można ananasa łatwo otworzyć. Gdy mocno poturlamy, to też zależy od ananasa. Ten akurat ciężko idzie, ale jak tu już skubię, to zaczyna wychodzić, ale pachnie. Jest to smak dokładnie ananasowych Haribo. Nie wiem, czy to lubicie, ale to zawsze był mój ulubiony Haribo. Pycha. A jeśli jest problem z wyciąganiem w całości takich, to można się po prostu posłużyć nożem i wbijamy tu nóż i teraz już powinno być bardzo łatwo to otwieranie. O rety, jakie to jest pyszne. Dla samego takiego dojrzałego ananasa warto polecieć sobie w tropiki. A co jest ciekawe, na przykład w takim Walmarcie tutaj na Puerto Rico sprzedają ananasy niedojrzałe. Nie wiem dlaczego i nie wiem, kto je kupuje. Okazało się, że my w złą stronę chodziliśmy plażą, bo gdy pójdziemy 200-300 metrów na zachód, to zobaczcie, jakie są tu piękne plaże i jaka woda jest spokojna. Tak blisko, tam widać nasz budynek, w którym mieszkamy. I chyba dzisiaj tutaj pójdziemy się wykąpać, bo po naszej stronie są ogromne fale. Nie wiem, jak to się dzieje, że tutaj jest tak spokojnie. Zobaczcie, jak jest dalej w głąb. Idziemy znowu na bardzo spóźnione śniadanie, bo jest już prawie południe, ale przynajmniej znaleźliśmy bardzo fajną ścieżkę i bardzo fajną plażę do miejsca, w którym serwują lokalne przysmaki, bym to nazwał, ale to są takie bardzo fast foodowe, smażone w głębokim oleju rzeczy specjalne w Puerto Rico. Gdy szliśmy w to miejsce, to szliśmy przez najpiękniejszą plażę, na jakiej kiedykolwiek byliśmy i niestety nie mogliśmy tego nagrać, bo najpiękniejsze punkty były pod słońce i kiedyś tu przyjdziemy z samego rana, aby nagrać, jak to musi pięknie wyglądać. Po drodze też udało nam się zobaczyć, jak krab zmieniał muszlę z mniejszej na największą i
tutaj widzicie, jak to wygląda, jak Ania pięknie nagrała. A teraz mamy banana, a bardziej mięso wołowe w bananie i serze. Nigdy czegoś takiego nie jadłem. To jest platan. Jest to zdecydowanie za słodkie dla mnie danie, ale może Ani będzie smakować. To powinien być ser w kukurydzy i on jest smażony w głębokim oleju. Jest to dosyć ciężkie. Nie jest złe, ser nie jest mocno rozpuszczony. No jest takie ok. A to jest wołowina w ziemniaku. Nie, na odwrót. Ziemniak, a w środku jest wołowina i też jest to smażone w głębokim oleju. To jest dosyć ciężkie. To też jest takie średniawe, nawet jak na takie nadmorskie jedzenie. Ogólnie spróbować warto, ale drugi raz bym chyba tego nie zamawiał. Ania sobie jeszcze zamówiła piña coladę. Ale dużo rumu dali. A ja sobie zamówiłem bezalkoholowe smoothie i mielili przy nas owoce, także wiem, że to jest świeże, jak również dodali kilka owoców na samą górę. A ja wybrałem sobie mango, parcha, czyli marakuja, jak i guanabana. A co to jest guanabana? To możecie zobaczyć tu na tym filmiku, gdy testowaliśmy pierwszy raz. Przepyszny owoc. Już to testowałem przed nagrywaniem, bo zaczęło mi się rozlewać. Zajechaliśmy do małej wenezuelskiej restauracji. Tutaj mamy dwie arepy z bananami, serem i kurczakiem, a to jest kaciapa. Zacznijmy od arepy. Wygląda to wszystko rewelacyjnie. Bardzo gorące, ale wydaje mi się po pierwszych gryzach, że to jest najlepsza arepa, jaką jadłem w życiu. A tutaj mamy pastelitos. Jest to takie ciasto wypchane bananami, jak i wołowiną. Jadłem już wcześniej pastelitos, ale nie tak dobre. Jest bardzo chrupiące, nie czuć w ogóle oleju, bo to jest chyba smażone w głębokim oleju. Przynajmniej poprzednie, które jadłem, takie były. Czuć banana i zobaczcie, od razu widać, jak jest dużo wołowiny. A tu mamy banan. To jest capacha i ona jest z szarpaną chyba wołowiną albo kurczakiem, dużo sera, dużo awokado, jak widzicie. I to ciasto tutaj od góry to jest jakaś mieszanka, tak dokładnie nie zrozumiałem, bo tutaj tylko po hiszpańsku mówią, ale to jest jakaś mieszanka kukurydziana i czegoś jeszcze. Bardzo jestem tego ciekaw, jeszcze dołożę tutaj więcej, żeby poczuć tego smak przy pierwszym kęsie. Jest to lekko słodki naleśnik, który przy przegryzieniu z awokado sprawia, że te smaki się tak uzupełniają i ta słodycz zanika. Bardzo dobre to jest. Nie wiem, które jest lepsze. Czy to, czy arepas. Będę tak obiedzony takim dobrym jedzeniem. Podczas jedzenia słyszeliśmy dziwne dźwięki zwierząt, przypominające gdakanie kur. Okazało się, że osoby siedzące za nami kupiły dzisiaj młode papugi Macau, które są w samochodzie. Pomimo, że wykluły się dopiero miesiąc temu, już mają około 30-40 cm długości. Papugi te nie są natywne dla Puerto Rico, ale przez lata uciekały lub były uwalniane z niewoli, ponieważ w przeszłości wielu kolekcjonerów trzymało je w zamknięciu, traktując je raczej jako trofea niż towarzyszy. Dorosłe Macau osiągają nawet do 90 cm. Właściciel przyniósł nam jeszcze malutkie deserki, abyśmy spróbowali, jak wenezuelskie desery smakują. Tak, tutaj mamy coś z kokosa. To jest kokos kiszony, nie jest za słodkie, jest całkiem przyjemne. Szkoda, że tylko dwa. A to, jeżeli dobrze zrozumiałam, to jest papaja, ale nie wiem, bo pan mówi po hiszpańsku. Nie wiem, do czego to przyrównać. Na pewno to jest w jakimś syropie, w jakimś zalewie. Wolę kokos. Rewelacyjne jedzenie, jak i rewelacyjni ludzie tu pracują. Oczywiście bardzo się tym najadłem, a co jeszcze chciałem powiedzieć, to zaskakuje nas to, że za każdym razem, prawie za każdym razem, gdy zamawiamy sobie jedzenie tutaj na Puerto Rico z bananami, z amarillos, to pytają nas się, czy na pewno chcemy. Tak jakby turyści zamiast zamawiać tutaj naturalne, lokalne jedzenie, to zamawiają głównie burgery i jak widzieliśmy w wielu miejscach turystycznych, to są właśnie standardowe rzeczy do zjedzenia, jak właśnie burgery, jak frytki, jak wszystko to, co można znaleźć w Stanach.
Dlatego my staramy się zawsze zamawiać z bananami, bo to jest zupełnie inny smak i tego nie możemy na przykład dostać w Kalifornii. Wydaje mi się też, że ten odcinek już jest na tyle długi, iż powinniśmy go zakończyć. Mało zwiedzamy, chociaż dużo tak naprawdę chodzimy po plaży, tylko już nie nagrywamy tego. Dzisiaj chyba zrobiliśmy już z 20 km i trochę czujemy to w nogach. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał, który się głównie skupia na jedzeniu. Chyba jeszcze takiego nie mieliśmy długiego, gdzie w tylu różnych miejscach byliśmy na jedzeniu. Mam nadzieję, że to jedzenie Wam się spodobało, a to dzisiejsze było rewelacyjne. To jest chyba najlepsze jedzenie, jakie jadłem w ostatnich latach. A kaciapa to jest tradycyjne wenezuelskie danie, które przypomina trochę naleśnika robionego z kukurydzy i dowiedzieliśmy się w trakcie, jak jedliśmy, że właściciele przynoszą pełne kolby kukurydzy i na świeżo ściągają te kernele, czyli te grudki, nie wiem jak to po polsku się nazywa, kukurydzy, potem je mieszają, rozdrabniają i tworzą z tego właśnie ten placek. Także on może też z tego powodu tak smakuje, że wszystko jest robione na świeżo i domowymi sposobami.